Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Przystępujemy do pracy. Na początku wykonamy prosty rysunek węglem, który pokaże nam w zasadzie, jaka jest kompozycja całej pracy. Skupimy się na framudze okiennej, na głębi, która się tutaj będzie znajdować oraz na całym dzbanuszku z jakimiś zalążkami już kwiatów. Węgiel jest drzewny. Daje nam od razu głębokie takie zarówno cienie, jak i bardzo ciekawe, takie sugestywne już faktury. Pociągając sobie poparcie w taki sposób zupełnie na płasko, możemy już uzyskiwać bardzo ładne, takie proste w zasadzie linie, wyznaczające nam od razu sam kształt okna. Parapet, na którym stanie nam dzbanek. Od razu wyznaczamy sobie kształt całych okiennic, miejsce na szyby. Dobrze. Kochani, teraz wyznaczmy sobie sam kształt może dzbanka. Najważniejsze jest, aby w przypadku rysowania takiego obłego naczynia zwracać uwagę na to, aby kompozycja była zawsze poparcie równa z obydwu stron. Dzbanek musi być symetryczny. Dobrze, i jeszcze gdzieś delikatnie możemy zasugerować sobie, w którym miejscu pojawią nam się ewentualnie kwiaty, ale to i tak będzie w zasadzie taka sugestia, ponieważ my i tak musimy skupić się tak naprawdę przede wszystkim tutaj na tle. A tło będzie bardzo ciekawie malowane, będzie malowane szpachlą, grubymi fakturami. Chciałabym tutaj uzyskać efekt takiego grubego tynku, który jest częściowo gdzieś pozdzierany. Odsłonięte są inne kolory jakby spod spodu. To będzie taki właściwie cały urok tej naszej pracy. Dobrze, moi kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, którą możemy zrobić, wykorzystując fakt, że węgiel nie został jeszcze zabezpieczony lakierem do włosów bądź fiksatywą, co wykonamy nieco później. Natomiast chciałam Wam pokazać, że możemy jeszcze wziąć pędzel na tym etapie i po prostu z wodą popracować sobie nad delikatnymi rozmazami, które dają również bardzo ciekawe efekty. Popatrzcie, sama woda
I węgiel na tym etapie, popatrzcie, bardzo ciekawie nam pracuje. Możemy uzyskiwać różnego rodzaju bardzo takie ciekawe odcienie dodatkowe, czyli wprowadzamy jeszcze dodatkowe szare plamy. Możemy w ten sposób wygładzać sobie niektóre miejsca, tworząc od razu taki bardzo malarski podkład. Pierwszy taki jakby troszeczkę samym tuszem czarnym. Takie rzeczy bardzo nam się przydają podczas na przykład pierwszego takiego szkicu i próby narzucenia sobie jakiegoś pierwszego podkładu cienia. Na przykład w przypadku chociażby martwej natury, dzbanka, tutaj pod kwiatami możemy sobie już zasugerować po prostu cień. I to wszystko robimy na razie za pomocą węgla, który doskonale nam się rozciera. Popatrzcie, tutaj możemy wykonać na przykład taki bardzo ciekawy efekt już teraz przetarcia samego węgla chociażby w okienkach, tam gdzie szyby się będą znajdowały. Możemy sobie już zrobić pędzlem, przeciągając po tym właśnie węglu pierwsze takie ślady malarskie. Czyli łączymy sobie czasami taki węgiel w sposób bardzo ciekawy, rysunkowo-malarsko od razu. Bardzo często stosuje się tą technikę podczas na przykład podczas prac rysunkowych, na przykład na uczelniach. Nieraz zdarzało mi się, kiedy szkicowałam martwą naturę bądź postaci samym węglem, również w ten sposób właśnie pracować. I na tej ścianie możemy już też zasugerować troszeczkę takich cieni, troszeczkę takich nierówności, więc praca samym węglem nie musi tylko skończyć się na samym czystym rysunku i nakładaniu farby, ale my naprawdę możemy sobie bardzo ciekawie już laserunkowo popracować, wprowadzając pierwsze bardzo ciekawe odcienie właśnie czarno-białe. Takie monochromatyczne. Od razu całe płaszczyzny, popatrzcie, mi się tutaj tworzą, a ponieważ warstwa jest niezwykle cieniutka, tak naprawdę możemy jeszcze długo nad nią pracować, biorąc na przykład mniejszy, popatrzcie, pędzelek. Maczając go w wodzie, leciutko przecierając, mogę sobie dodatkowo jeszcze przepracowywać te miejsca, ściągając niektóre partie, które są po prostu na przykład za ciemne, a które chcę sobie rozjaśnić. Nie dodaję na razie absolutnie, zobaczcie, żadnych farb. Korzystam tylko i wyłącznie z rysunku, który wcześniej został nałożony. To jest taka zupełnie nowość. Pierwszy raz pokazuję Wam na filmie, w jaki sposób możemy jeszcze wprowadzić dodatkowy rozmaz samym węglem. Na takim podkładzie, który zostanie już zabezpieczony za chwilę, będzie nam z całą pewnością łatwiej pracować już kolorami, farbami, ponieważ mamy tak naprawdę zaznaczone wszystko kompozycyjnie, wiemy, co się na obrazie będzie działo, mamy wszystko ładnie ustawione i jeszcze na dodatek mamy stworzone jakieś ciekawe kontrasty, pierwsze cienie i głębie. No dobrze, myślę, że tego wstępnego rysunku i światłocienia wystarczy. Teraz zrobimy krótką przerwę. Porządnie spsiukamy pracę lakierem do włosów, wysuszę ją i dopiero będziemy dalej pracować farbami.
Obraz został już wysuszony. Teraz możemy w końcu przystąpić do wprowadzania koloru farbami akrylowymi. Skupimy się na początku na ścianie, czyli tak naprawdę na całej największej powierzchni naszego obrazu, ponieważ jak widzicie okno skupione jest tylko z jednej strony, ale dla wyważenia kompozycji kwiaty pójdą naprawdę tutaj mocno w stronę dolnego prawego narożnika. Na początek wprowadzę sobie pędzlem w niektórych miejscach troszeczkę podkładu takiego jasno-żółtego z odrobinką pomarańczu. Chciałabym, żeby później ten kolor delikatnie przebijał się spod nałożonej grubej faktury, która będzie jasno-niebieska, ponieważ chciałabym uzyskać taki efekt, że mamy do czynienia z murem pomalowanym na taki jaśniutko-niebieski kolor, który częściowo odpada gdzieś i odsłania po prostu te jaśniejsze elementy. W ten sposób stworzę połączenie błękitów z żółcieniami, co będzie stanowiło bardzo ciekawy efekt kolorystyczny. Na początek, tak jak już mówiłam, jasna żółć, pędzel nylonowy, płaski, odrobina bieli. Nie chcę, żeby ta żółć też była zbyt agresywna, więc troszeczkę spróbuję ją tak przebielić. Musimy popracować odrobinę również z wodą, bo pamiętajcie, że płótno tutaj nie było ani nawilżane wodą, ani w żaden sposób jeszcze nasączane żadnymi innymi kolorami, więc wymaga od nas nieco więcej wilgoci w farbie. Przepracuję sobie tak nie we wszystkich miejscach, tylko tam, gdzie będę chciała, aby powierzchnie były nieco bardziej właśnie odsłonięte w tym kolorze. Zobaczcie, bardzo piękne efekty się dzieją, kiedy spod tej farby delikatnie przybija mi cień, który pojawił się przez rozmaz węgla. Teraz troszeczkę takiej pomarańczowej żółci i ochry, tak żeby ten kolor gdzieniegdzie był nieco bardziej intensywny i ciut ciemniejszy. I zwróćcie uwagę, że pracuję absolutnie tu w różnych kierunkach, tworząc takie delikatne, nieregularne plamy. To samo tutaj na dole, troszeczkę jeszcze tych mocniejszych barw. Jasna żółć z bielą. Dobrze, niech to sobie delikatnie teraz przesycha, natomiast ja lekko już wejdę w kolorystykę samej framugi okiennej. W bardzo podobny sposób, również takim średniej wielkości płaskim pędzlem, popracuję sobie nad wprowadzeniem na razie jeszcze laserunków w odcieniach brązu, takich przełamanych z odrobiną również czerni.
Przypominam, że laserunek to jest właśnie taka cieniutka warstewka z dużą ilością wody, która odsłania nam tak naprawdę to, co znajduje się pod spodem. A ja chciałabym tutaj uzyskać takie wrażenie naturalnych desek, jakichś starych, i to, co pojawiło mi się tutaj pod spodem, będzie akurat tutaj bardzo przydatne, bo ta praca węglem właśnie potraktowała mi framugę okienną w taki sposób dosyć surowy, rustykalny. Sporo wody, troszkę brązu, czerni. I pamiętajcie, że efekt jeszcze ciekawszy, aby właśnie wyciągnąć na takiej bardzo cienkiej, przezroczystej warstwie, może nam dać również dodatkowa przecierka samą wodą, lekko otartym o szmatkę pędzlem. I zwróćcie uwagę, że ta bardzo rzadziutka farba, ona będzie zostawała mi tak naprawdę na krawędzi pędzla, więc pocierając w taki sposób, dodatkowo mogę sobie tym pędzlem tak manewrować, żeby na przykład uzyskać taki efekt nieregularnych słoi chociaż. Teraz te jeszcze wewnętrzne różne elementy drewniane. Sporo wody, sporo farby i popatrzcie, w zasadzie jednym ruchem takim proste pociągnięcie pędzla i od razu buduje nam się bardzo ładny kształt. Te proste, płaskie pędzle naprawdę są fantastyczne do budowania różnych elementów właśnie architektonicznych i warto jest wykorzystywać ich właściwości, kładąc pędzel zupełnie na płasko i jednym pociągnięciem otrzymujemy naprawdę całkiem ładne, od razu równomierne wszędzie tak naprawdę deseczki. Dobrze. W środku chciałabym uzyskać taki kolor nieco ciemniejszy, więc troszeczkę błękitu połączonego z odrobiną fioletu, ochłodzi mi to ten błękit, i odrobinka czerni. Dodam sobie do tego jeszcze troszeczkę takiego pięknego, głębokiego koloru morskiego, taki turkus. Wykonam właśnie tutaj taką mieszankę kolorystyczną. Przyciągnę jeszcze odrobinkę czerni i fioletu. Tak, taki bardzo ciekawy powstał złamany, popatrzcie, kolor.
pomiędzy jakimś bardzo ciemnym takim navy, czyli połamanym niebieskim z czernią, ale również z jakimś dodatkiem fioletu. Ten fiolet dobrze, żeby się już zaczął gdzieś pojawiać, nawet w innych barwach, ponieważ nasze kwiaty dzisiaj będą takie różowo-fioletowe. I oczywiście, mówiąc zawsze o tym relatywizmie barwnym, już wiemy, że taka kolorystyka musi się w różnych elementach obrazu również pojawić, tak aby nasz obraz był po prostu spójny kolorystycznie. Wprowadzam więc już pierwsze takie tony. Bardziej celowo nie chcę zamalowywać od razu wszystkiego, tak żeby pojawiały się różne prześwity i różne światełka w tych oknach. Tam, gdzie chcemy, żeby farba nam mocniej pokrywała płótno, należy dawać po prostu więcej, pamiętajcie, wody. Ona wówczas będzie zdecydowanie rzadsza i lepiej kryjąca. Tutaj będzie już zupełnie tak naprawdę ciemno, ponieważ tutaj pojawi nam się później podkład pod same kwiaty i on zawsze musi być zdecydowanie ciemniejszy. Jeżeli nie damy ciemnego podkładu pod bukiet, nie uzyskamy takiej pięknej głębi. Później trzeba będzie mordować się oczywiście, dawać gdzieś te cienie pomiędzy kwiatkami. To jest takie naprawdę utrudnienie sobie niepotrzebne pracy. Więc pamiętajcie, zawsze tam, gdzie jakiś bukiet kwiatowy, zanim zaczniecie malować zielenie, liście, kwiaty, tam zawsze warto jest zaciemnić cały ten obszar. Że oczyszczę sobie jeszcze odrobinę tutaj te miejsca, gdzie pojawia się drewno. Nad tym sobie jeszcze oczywiście będziemy pracować. To są takie nasze tutaj pierwsze dosłownie podkłady. Dzbanuszek. Może już nałożymy odrobinę również koloru pod dzbanek. On również będzie pięknie pocieniowany. Chciałabym, żeby to był taki gliniak typowy. Będzie nam tutaj fantastycznie pasował na tym naszym takim rustykalnym oknie. Więc pierwsze ciemniejsze podkłady, takie zobaczcie, dosyć miękkie. Prowadzę pędzel tak, aby tak zupełnie okrągło układał farbę. Mam tutaj taki odcień beżu, który będzie mi tu od razu fantastycznie współgrał. Muszę panować oczywiście nad kształtem, żeby go gdzieś nie zagubić. Dzbanek jest okrągły, więc on w różny sposób tutaj przyjmuje światło i cień zgodnie ze swoim kształtem. Na razie robimy taki pierwszy pod niego podkład i tak naprawdę sugerujemy, gdzie tu pada światło, gdzie pada cień. Dajmy odrobinkę jakichś takich nieco bardziej charakterystycznych kolorów dla glinianego dzbanka. Odrobinę gdzieś ciemniejszego brązu, niech się pojawi tutaj w cieniu.
Sam bukiet również będzie rzucał różne refleksy tutaj cienia na dzbanek. O tym też warto jest pamiętać i podczas malowania takich poparcie obłych przedmiotów warto jest również zawsze pamiętać o tym, że gdzieś zazwyczaj pojawiają się łuki. I taki łuk delikatny pojawia nam się tutaj właśnie na dole, co wskazuje na to, że dzbanuszek jest okrągły, a nie płaski. To samo tutaj powinno nam się pojawić. Tutaj na górze. I środeczek, poparcie, on tak naprawdę powinien być delikatnie odsłonięty, bo my widzimy ten dzbanek troszeczkę z takiej perspektywy z góry. Patrzymy się w taki sposób, że widać fragment odsłoniętego jakby wnętrza głębi tego dzbanuszka. Tutaj zdecydowanie ciemniej. Tutaj sama góra już rzuca cień, a oprócz tego jeszcze będzie bukiet pracował. No i ten fragmencik tutaj taki wypukły, odsłonięty możemy na razie zasugerować nieco jaśniej. I to samo tutaj na dole. Tutaj też pojawia się wypukłość. No i jeszcze musi być nieco jaśniej, oczywiście na samym dzbanuszku, ale jeszcze do niego myślę, że na pewno będziemy wracać. Przez sam poparcie układ tak naprawdę kolorystyczny możemy bardzo ładnie już szybciutko zasugerować, skąd pada światło. Wyraźnie pada od prawej strony. Widzimy, że przedmiot jest okrągły, ponieważ układają się w odpowiedni sposób na nim światła, które padają. Czyli mamy do czynienia z przedmiotem trójwymiarowym. Należy również tutaj pokazać taką nieregularną samą strukturę dzbanka, to, że to jest glina, a nie jakiś przedmiot, bo zobaczcie, taki, który się świeci, który ma błyszczącą powłokę. Dobrze, jeszcze troszeczkę głębiej i cienia tutaj dookoła od razu. Dobrze, przez ten czas ładnie, popatrzcie, podeschły nam już te pierwsze warstwy i myślę, że możemy sobie teraz wprowadzić już szpachelkę i ta szpachelka stworzy nam taką dosyć grubą, mocną strukturę muru, o którym na początku mówiłam, który będzie dla nas tutaj taki bardzo dekoracyjny w obrazie. Wprowadzimy sobie takie kolory przełamane, poparcie błękity. Dodam do tego troszeczkę od razu bieli. Gdzieniegdzie jeszcze odrobinkę jasnego turkusu, który chciałabym, żeby mi się również przebijał w pracy. I nakładam naprawdę grubą warstwę farby na szpachelkę. I teraz tą grubą warstwą farby będę pracowała w taki sposób, aby nie pokryło mi wszystko identycznie, zobaczcie, tylko żeby te faktury odsłaniały mi właśnie częściowo te żółcienie, nad którymi pracowałam. To jest taki bardzo ładny, taki bardzo ciekawy efekt. Czyli nie przykładam szpachelki jak gdyby do samego końca, bo przykładając poparcie do samego końca tworzę takie warstwy, które są zupełnie niemalże gładkie, tak jakbym pracowała pędzlem. Natomiast tam, gdzie chcę uzyskać efekt właśnie takiego muru, który gdzieś jest tam poodsłaniany tylko, przykładam szpachelkę dużo łagodniej, ale muszę mieć bardzo dużo na niej farby, inaczej tego efektu po prostu nie uzyskam.
Można dodawać sobie właśnie odrobinę tych innych odcieni w taki sposób, żeby nie mieszać wszystkiego na palecie. Wówczas będzie taki efekt od razu różnorodności kolorystycznej. Dodam teraz odrobinę beżu. Chciałabym, żeby ten mur nie był taki perfekcyjnie niebieski. Niech miejscami pojawi się również taki troszeczkę przełamany kolor. Ten kolor bardzo ładnie będzie współgrał w oparcie z całą tutaj resztą kolorystyki obrazu. Stanie się to wszystko jeszcze takie bardziej naturalne. Beż nam pięknie ociepla wszystko i tworzy takie bardzo ładne również połączenie z tymi wystającymi gdzieniegdzie żółcieniami spod spodu. Ważne jest przy tego typu malarstwie, gdzie stosujemy właśnie takie efekty grubych przecierek szpachlowych, aby tą pracę tak logistycznie sobie najpierw ułożyć, czyli jeżeli chcieliśmy, aby wystawały nam jak gdyby spod muru różne takie delikatne elementy kolorystyczne, należało je wcześniej oczywiście położyć. Praca musi być zawsze przemyślana. Czasami taki brak przemyślenia, tworzenie czegoś zupełnie żywiołowo psuje nam bardzo efekt albo bardzo również wydłuża pracę. I już troszeczkę również gdzieniegdzie dodam sobie szpachelki, tworząc takie światła gdzieś tutaj przy tych właśnie framugach okiennych. Dobrze by było, żeby one również w jakiś taki logistyczny sposób były połączone z resztą obrazu. Przejeżdżając na przykład w ten sposób delikatnie szpachelką, dosłownie pozostałościami farby, możemy pokazać jeszcze w ciekawy sposób strukturę właśnie takiej szorstkiej gliny. Leciutko.
chudeńko, tak aby nie zaburzyć tego, co się działo pod spodem, ale w bardzo ciekawy sposób możemy sobie jeszcze dodatkowo to przepracować. Dobrze, moi kochani, i to jest teraz ten moment, kiedy na pewno musimy wysuszyć grube faktury, ponieważ chciałabym Wam jeszcze powprowadzać tutaj laserunek, który dopiero da nam cały efekt właśnie tego muru, więc suszymy faktury. W przypadku farb akrylowych to zaledwie kilka minut i wracamy do pracy, tym razem z laserunkiem. Obraz został już wysuszony. Wszystkie grube faktury, które się pojawiły nam tutaj, są teraz już gotowe do dalszej pracy. Na początek stworzę sobie z ultramaryny, odrobinę poparcie ultramaryny i sporo bieli, taki ładny, bardzo świeży kolor. Dodam odrobinkę dosłownie takiego bardzo jasnego turkusu. Chcę, żeby ten kolor był taki pastelkowy, jaśniutki i najpierw popracuję sobie teraz z wodą. Chcę zrobić taką w miarę rzadką warstwę farby, która będzie mi ładnie kryła. Chcę pokryć sobie troszeczkę na tym takich płaszczyzn właśnie w tym kolorze. Zobaczcie, to taki bardzo jasny, piękny, świeży kolor. A on mi również rozjaśni całą pracę i tak przejeżdżając delikatnie, zobaczcie, pozostawiam te faktury, które są pod spodem, one będą widoczne, ale wprowadzam takie rozświetlenie miejscami właśnie w tym takim jaśniutkim, pastelkowym kolorze, który mi tak rozświetli całą pracę i wizualnie również kolorystycznie oczyści. Dorabiam cały czas farby, bo te warstwy są dosyć cienkie. I tak właśnie w różnych miejscach chcę sprawić takie wrażenie, że ta wierzchnia część farby, którą pokryty jest mur, odsłania również te pod spodem. Odizoluję też w ten sposób troszeczkę tą framugę okienną. I wszędzie tam, gdzie wcześniej pojawiła się pod spodem biel, w trakcie pracy szpachelką na pustej, białej przestrzeni, teraz tą biel delikatnie właśnie przykrywam tym kolorem. Zobaczcie, a ponieważ warstwa jest taka dosyć rzadka, wodnista, mogę sobie tak naprawdę w te wszystkie miejsca puste podprowadzać odrobinę tego koloru. Gdzie prowadzę również odrobineczkę więcej mocniejszego odcienia ultramaryny. Spowoduje wówczas jeszcze taki dodatkowy, lekki kontrast.
Przejeżdżając zupełnie na płasko pędzlem, można tutaj również w ciekawy sposób, popatrzcie, wzmocnić sobie same faktury. Od razu tym samym kolorem, którym pracuję w tym momencie, przepracuję odrobinę sobie, zobaczcie, tutaj w oknach, w szybach. Pomiędzy drewnianymi szprosami prowadzimy sobie dodatkowo ten podobny kolor, który pojawił nam się w tle. Z odrobiną wody. Pokażmy tutaj taki efekt światła na zasłonach po drugiej stronie okna. Sporo wody do tego koniecznie, żeby ta farba miała szansę się tak rozciągnąć ładnie. Dobrze, myślę, że wystarczy. I teraz spękania na murze, tak żeby to wyglądało już jeszcze bardziej naturalnie. Możemy sobie teraz popracować takim po prostu niewielkim, płaskim, nylonowym pędzlem. Odrobina czerni, odrobina ciemnego brązu, sporo wody. I stwórzmy troszeczkę takiego wrażenia, że w niektórych miejscach ten mur jest po prostu popękany. Dobrze, teraz sama woda. I delikatnie rozprowadzimy te spękaniny w taki sposób, popatrzcie, żeby pojawił się taki naturalny cień wokół nich. Wówczas będą wyglądały bardzo naturalnie. Ta warstwa farby jest bardzo cieniutka, więc bardzo ładnie można nią sobie manewrować. Pod spodem, popatrzcie, warstwy są wyschnięte i dodając sobie teraz wody, możemy rozprowadzać dodatkowe, bardzo ciekawe odcienia. Na takich starych murach obdrapanych częściowo dzieje się bardzo dużo ciekawych historii. Taki mur oglądany z bliska już jest niezwykłym tak naprawdę podkładem pod jakikolwiek obraz, nawet abstrakcyjny.
Warto więc wykorzystać te jego bardzo ciekawe malarskie właściwości podczas malowania. Technika, którą teraz właśnie pracuję, to jest taka typowo laserunkowa technika wprowadzania na wyschnięte warstwy nowych elementów, które mogą nam w bardzo ciekawy sposób coś przyciemnić, pokazać chociażby właśnie jakieś spęknięcia, odcienie różnego rodzaju. Efekt zaczyna się już robić bardzo po prostu ciekawy. Przestało to być już takie po prostu gładko malowane tło. Faktury również zaczęły sobie jakby żyć gdzieś na nowo. One zyskują tutaj zarówno przecierki. Poprzez wprowadzanie wody odsłaniam nowe zupełnie warstwy, których wcześniej nie było widać. Zupełnie tak jak w przypadku takiego prawdziwego rzeczywiście muru, w którym wiele rzeczy poprzez odsłony się dzieje. Nawet zacieki gdzieś mogą być na takim murze starym wskazane. No i tak, aby pokazać na przykład, że coś rzeczywiście nam wystaje na zewnątrz, a coś jest w głębi, możemy jeszcze zastosować dodatkowo wprowadzenie jasnej barwy, czyli na przykład bielą, kałankiem, cienkim pędzelkiem. Możemy powprowadzać jeszcze jakieś dodatkowe elementy światła. Zobaczcie, jeżeli tutaj zastosuję jaśniejszy kolor, ta strefa chowa mi się jeszcze bardziej do środka. I my tak naprawdę tego typu zabiegami możemy jeszcze w bardzo ciekawy sposób teraz manewrować tak naprawdę przestrzenią. Tego typu rzeczy bardzo dobrym są rozwiązaniem, często podczas pracy nad chociażby abstrakcjami. Same te przypadkowe rzeczy, które nam się gdzieś tutaj pojawiły, one same jak gdyby proszą nas o pewne wzmocnienie gdzieś światłem, pokazanie więcej cienia. One tak naprawdę same nam się wytwarzają, tylko trzeba je tak naprawdę zauważyć i podkreślić, żeby powstało coś nowego, coś bardzo ciekawego. Jak widzicie, możemy w ten sposób tworzyć na przykład kawały całe takiego odstającego tynku, oderwanego już od ściany. Tak powstały mur jest naprawdę bardzo ciekawy. Zobaczcie, ile niezwykłych rzeczy tutaj możemy dostrzec, ile tutaj się dzieje, zaledwie kilkoma tak naprawdę malarskimi zabiegami. Czyli łącząc ze sobą, tak jak widzieliście, szpachelkę, czyli grube faktury, łącząc ze sobą laserunki i przecierki, uzyskujemy bardzo ciekawe, zupełnie takie nowe przestrzenie malarskie.
Bardzo lubię taką pracę, kiedy podczas malowania takiego niby przypadkowego, kiedy tworzymy jakieś szerokie najpierw płaszczyzny pędzlem gdzieś, gdzie przebijają nam faktury, to jest takie nie do końca może kontrolowane, bo dużo rzeczy wychodzi nam generalnie przypadkowo podczas takiej abstrakcyjnej w zasadzie szybkiej pracy. Później przyglądając się na takie elementy, możemy wzmocnić niektóre ciekawe historie, które nam zupełnie przypadkowo w obrazie powstały i w ten sposób taka praca jest bardzo ciekawa i w zasadzie niepowtarzalna. Także jeżeli będziecie sami pracować nad tym tłem, z całą pewnością pojawią Wam się zupełnie jakieś nowe elementy w obrazie, które warto jest sobie po prostu poobserwować i przepracować. Ta prawa strona obrazu jest taka dosyć ważna dla nas, ponieważ główny element skupiony jest po lewej stronie, czyli okiennica z dzbanem, na którym pojawią nam się jeszcze dodatkowo oczywiście kwiaty. Więc ta strona musi być również w bardzo ciekawy sposób namalowana, tak żeby nie było tutaj za nudno, żeby tutaj nie było za pusto. Więc mur, który jest spękany, który ma różne jeszcze dodatkowe, ciekawe elementy oświetlenia, będzie tutaj naprawdę idealnym rozwiązaniem dla tego naszego takiego obrazu, który jest malowany w takim bardzo rustykalnym, surowym stylu. Dobrze, myślę, że tu nam się bardzo ciekawe historie pojawiły. Przejdźmy sobie zatem z powrotem w stronę tej framugi naszej okiennej, drewnianej, poprzedzielanej tymi również drewnianymi szprosami, bo okno przecież jest stare, więc możemy sobie tutaj jeszcze przepracować w taki sposób to okno, żeby ono rzeczywiście wyglądało na stare, drewniane, gdzieś ze słojami. Najpierw nadam taki laserunek jeszcze tam, gdzie jest ciemniej, gdzie zdecydowanie mamy więcej cienia, w postaci ciemnych brązów z odrobiną czerni. I delikatnie, zupełnie takim kantem pędzla, z dużą oczywiście ilością wody, spróbuję stworzyć wrażenie, zobaczcie, dodatkowo jeszcze takich słoi charakterystycznych właśnie dla starego drzewa. Tutaj może pojawić się odrobina cienia, ponieważ okno w tym miejscu ma złączenie. I znowu tutaj troszeczkę tych elementów takich charakterystycznych dla starych desek. I
I to samo wykonamy po tej stronie. Najpierw nadam jeszcze troszkę cienia razem z brązem. Tutaj ta strefa przy dzbanku będzie w ogóle mocniej zacieniona, zdecydowanie. I jeszcze troszeczkę tych charakterystycznych słoi. Tutaj mamy do czynienia z podokiennicą, gdzie również musimy pokazać troszeczkę tego cienia na dole, ale to oczywiście też może posiadać, kochani, słoje, ponieważ ten parapet, czyli podokiennica, wykonany jest również przecież z deski. Tutaj pojawia się jeszcze sporo cienia, który rzuca dzban, bo jeżeli słońce, światło pada od prawej strony, no to tu oczywiście musi analogicznie pojawić się cień. I pod spodem, pod parapetem już zdecydowanie musi być również ciemniej. W ten sposób pokażemy, że to miejsce jest wystające, natomiast tutaj dookoła jest już strefa cienia z dużą ilością wody. Wprowadzam sobie dosyć gładką płaszczyznę, która pokaże mi teraz cień, który rozprasza się ku dołowi na naszym poszarpanym przez faktury murze, gdzie odchodzi częściowo wierzchnia część farby, odsłaniając to, co działo się wcześniej. Odrobinę jaśniejszych brązów, troszeczkę ochry, beżu, zrobimy taki ciut jaśniejszy kolor, również naturalny dla tego naszego drewna i spróbujemy potraktować tym jaśniejszym kolorem troszeczkę te nasze szprosy. One muszą być nieco bardziej rozświetlone, tak aby stanowiły delikatny chociaż kontrast dla tych pięknych odcieni błękitów paryskich z odrobiną fioletu, które pojawiły nam się w głębi okna. I odrobinkę jeszcze jaśniej, gdzieniegdzie, na samych krawędziach.
Dobrze, dodam jeszcze odrobinę tutaj koloru. Chciałabym, żeby dzbanek złapał troszeczkę jeszcze laserunkiem chociażby takiego odcienia nieco bardziej ceglanego. Niech to będzie jednak laserunek, czyli taka przezroczysta warstewka, więc sporo do tego wody, ponieważ tutaj pojawiły się pod spodem już wcześniej takie bardzo ładne, ciekawe przecierki, które są takie charakterystyczne dla struktury gliny. Ocieplę go tylko jeszcze delikatnie, po prostu samym laserunkiem gdzieś z brzegu, popatrzcie. Dobrze, na tym etapie spróbujemy skupić się już nad głębią dotyczącą samych naszych kwiatów. Myślę, że pędzel nylonowy płaski i stworzymy to, o czym mówiłam na początku. Tutaj, gdzie będą kwiaty generalnie, to jest taka, popatrzcie, przestrzeń. Chciałabym, żeby ten mój bukiet schodził sobie gdzieś tutaj ku dołowi. I gdzieś na tej wysokości zrobimy naprawdę bardzo ciemny podkład, czerń z ciemną zielenią, z odrobiną brązu. Myślę, że będą tutaj bardzo dobrze się sprawdzały i na razie w tym mniej więcej miejscu potraktuję całościowo tą plamę taką silną głębią. Dzięki temu później podczas malowania samych kwiatów uzyskam wokół nich piękną, taką głęboką, ciemną przestrzeń, a same kwiaty będą mogły mi wysunąć się bardziej do przodu. Nie mogę głębiej już z tą przestrzenią dalej jechać, ponieważ chcę stworzyć wrażenie kwiatuszków, które takich właściwie dzbaneczków, które będą mi delikatnie gdzieś tutaj również pojedynczo wystawały, więc pod całość absolutnie nie mogę położyć głębokiej takiej warstwy podkładowej, ale tu, gdzie ich będzie najwięcej, gdzie będą najbardziej skupione, jak najbardziej możemy to zrobić. Od razu powprowadzam trochę elementów listków. Jasna zieleń, bardzo jasny żółty kolor i odrobinę do złamania tego wszystkiego takiego beżu głębokiego, który tutaj był wcześniej stosowany. Powstanie taki jaśniutki, delikatny kolorek i leciuteńkie listeczki gdzieś już powprowadzam, tak aby one później naturalnie przebijały się przez mój bukiet. Dobrze, jakaś pierwsza warstewka jest, a teraz chciałabym użyć pędzla. Popatrzcie, który ma taki bardzo długi włos. Maczając go w wodzie, w farbie, chodzi o to, żeby warstwa teraz naprawdę była bardzo rzadka. Ciemny kolor mnie interesuje, coś pomiędzy zielenią, brązem a czernią. Tworzę sobie naprawdę taką, popatrzcie, warstwę zupełnie jak tusz. Uważam, żeby farby nie było też zbyt dużo na tym pędzlu i takimi cienkimi pociągnięciami mogę tworzyć teraz grubsze i bardzo cienkie kreseczki. Bardzo efektowne, nawet szpachelką trudno jest bokiem, kantem wykonać tak cienkie kreseczki. Potrzebne mi są jako takie delikatniutkie gałązki schodzące luźniutko w zasadzie w dół po tym grubym murze. W ten sposób stworzę bardzo ciekawy kontrast pomiędzy fakturowością muru a subtelnością gałęzi i kwiatów. Na górze one mogą być jeszcze grubsze, popatrzcie, im pojawiają się niżej, tym są subtelniejsze i cieńsze. Mogą teraz sobie wychodzić tutaj na nasz dzbanek oczywiście.
Musimy pamiętać o tym, żeby tej wody było naprawdę sporo, ponieważ ta kreska nie będzie miała takiej siły pociągnięcia w dół, ona będzie nam się przerywała bardzo szybko. Więc sporo wody i cały czas staram się maczać pędzel. To samo tutaj się pojawi, te gałązki będą nam wystawały w oparciu z tego bukietu w różnych kierunkach. Bukiet będzie bardzo piękny, bardzo delikatne kwiaty. Namalujemy je celowo, zupełnie przeciwną techniką do szpachelki, tak żeby wyglądały bardzo realistycznie. Wówczas cały obraz będzie niezwykle ciekawy od strony technicznej, ponieważ będzie posiadał właśnie zderzenia takich skrajnych, zupełnie przeciwnych sobie technik. Jeszcze troszeczkę. Taki długi włos w pędzlu daje nam jeszcze możliwość dodatkowego, ciekawego takiego manewru samą kreską. Zwróćcie uwagę, że tam, gdzie odrobinę tylko wgniotę go bardziej, pojawiają się bardziej wypukłe miejsca, których nie muszę już poprawiać tak naprawdę innym pędzlem. Nie muszę dodatkowo pracować nad nimi. One już bardzo ciekawie, bardzo pięknie wyglądają. Tutaj też położymy sobie dwa kwiatuszki. Dobrze, i w oparcie główny już zarys mojego bukietu z kwiatami jest. Aby jeszcze gałązki ożyły, można wprowadzić gdzieniegdzie troszeczkę światła na nie. I dokładnie ten sam manewr, tylko tym razem zdecydowanie z jaśniejszymi kolorami. Biel z odrobiną beżu, z odrobiną jasnej żółci wymieszana i oczywiście z dużą ilością wody. I gdzieniegdzie światełeczka niech się od razu na tych gałązkach również pojawią. I teraz to już będzie wyglądało znacznie bardziej naturalnie. No dobrze. Żeby móc popracować sobie w tym momencie nad kwiatami techniką wachlarzykową, o której zaraz powiem, musimy absolutnie mieć tutaj wszystko wysuszone. W innym przypadku farba już będzie nam się łączyła i brudziła, więc chwila przerwy na suszenie. Na wysuszonym tle, gdzie pojawią nam się za chwilę kwiaty, będziemy pracować nad nimi metodą wachlarzykową. Przygotowałam sobie taki delikatnie ścięty, tym razem pędzel, ale jeżeli nie macie ściętego, może być naprawdę również płaski, to też nie jest problem. I teraz popatrzcie. Staram się nakładać w taki sposób farbę, żeby z jednej strony od brzegu była biała, po środku odrobinę różu i na końcu fiolet. Dlatego dobrze jest położyć koło siebie farby, zupełnie tak, żeby się stykały i leciutko dotykając sprawdzamy sobie jeszcze płaszczyznę, czy wszystko nam się zgadza. Oddzielnie na palecie powinna pojawić się taka, zobaczcie, taka przestrzeń pomiędzy bielą
ładne przejście od różu do fioletu. I teraz tak, każdy kwiatuszek, który będzie miał płatek, od zewnątrz chciałabym, żeby był jaśniejszy, od środka ciemniejszy. W ten sposób uzyskamy ładną głębię. Zacznę sobie od takich najbardziej odległych płateczków. I teraz popatrzcie, przykładam w taki sposób pędzelek, żeby móc nim delikatnie poruszać. I manewrując w taki sposób, właściwie jednym pociągnięciem tworzę od razu płatek, który ma w sobie odcienie od białego do fioletowego. W ten sposób powstaje od razu ładne zacieniowanie i głębia. I teraz buduję sobie obok siebie oczywiście takie płateczki. One muszą być w taki sposób budowane, żeby moje kwiatuszki miały od razu różnorodny kształt. Pamiętajcie, że farbę cały czas trzeba dokładać tutaj i sprawdzać, czy na pewno zgadzają nam się kolory. Musimy przekładać pędzelek, jeżeli pracujemy na dole, żeby trzymać się cały czas tych samych odcieni. To znaczy na górze jasny, na dole ciemny, po środku róż. Jeśli chcę, żeby kwiatek był zwrócony lekko ku górze, te partie na dole płateczków muszą być już pod odpowiednim kątem perspektywicznym, czyli zdecydowanie, popatrzcie, krótsze niż te na górze. I teraz cieniutkim innym pędzelkiem będziemy robić od razu takie żółte, delikatne środeczki. W ten sposób te kwiatuszki będą idealnie pasowały nam do całości. Oczywiście nie tylko pełne kwiaty, ale również pączki powinny nam się pojawić. Pączki będziemy w taki sposób robić, bardzo prosty. Jeden dosłownie ruch. I dokładam znowu farbę, żeby była czyściutka na pędzlu. I do góry. W ten sposób też uzyskujemy bardzo ładną taką poparcie głębię, która wynika właśnie z ruchu ręki. Tworzymy taki cylinder, jak gdyby, po prostu pracując w drugą stronę odwrotnym łukiem, czyli najpierw łuk do góry, a później łuk do dołu. Natomiast sam kolor, który pojawił się na pędzlu, czyli ten odcień u góry jasny, na dole ciemny, powoduje już naturalne pokazanie światło cienia. I w ten sposób, kochani, myjemy co jakiś czas pędzel. On musi być cały czas czysty, jest niewielki, bo też kwiatuszki też są niewielkiego rozmiaru. Ten pędzel będzie nam się często brudził, w związku z tym cały czas musimy go przemywać, wycierać o ściereczkę i sprawdzać, czy kolory są odpowiednio nałożone. No i teraz sporo pracy nas czeka, bo tych kwiatuszków musi być całkiem sporo, żeby ten bukiet był taki piękny, gęsty i naturalny. Dokładam sobie farbę i pracuję. I pracuję w różnych, popatrzcie, kierunkach. Niektóre kwiatuszki będą zwrócone właśnie ku górze. Bardzo ładnie można to pokazać, więc na przykład środeczek gdzieś tutaj będzie tylko leciutko widoczny. I pracujemy sobie dalej. Dokładnie tą samą techniką. Gdybyście mieli problem z tą techniką wachlarzykową, proponuję najpierw popracować sobie troszeczkę na karteczce. Dopiero jak zacznie nam już odpowiednio wychodzić, zaczynamy pracować na płótniach. Możemy oprócz tego pomarańczu, czyli takiej ciemnej żółci, dodawać odrobinki również w te maleńkie środeczki jasnego odcienia żółci. Również to będzie bardzo pięknie wyglądało.
cały czas oczywiście dobieram sobie farbę na pędzel, jak zauważyliście. Ten pędzel musi być wgniatany tak dosyć mocno w obraz, żeby nie pozostawały nam na krawędziach takie pourywane fragmenty. Dlatego właśnie wbijam go, poparcie dosyć mocno i wtedy leciuteńko manewruję takim właśnie łukiem wachlarzykowym, stąd nazwa. Te kwiatuszki będą wyglądały bardzo wdzięcznie, szczególnie na tle takiego chropowatego muru, gdzieś właśnie desek takich, jakie stworzyliśmy tutaj. Styl jest taki surowy, rustykalny i do tego takie bardzo realistyczne, delikatne, powiewne, jak motylki, kwiaty. Na pewno będą stanowiły piękny efekt razem. I dokładamy, ciągle dokładamy, tylko patrzymy, czy rzeczywiście mamy czyste barwy, bo to jest dla nas najważniejsze. Jak już widzimy, że zaczyna nam się za bardzo brudzić na naszym pędzlu, wówczas myjemy, wycieramy koniecznie o szmatkę i dopiero znowu pracujemy. Tak mniej więcej po 2-3 takich kwiatuszkach proponuję absolutnie wycieram, tak aby był tylko lekko wilgotny i znowu nabieram. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzić najpierw na palecie, czy rzeczywiście te kolory odpowiednio się nam układają. No i tutaj, kochani, gdzie mamy taką głębię faktycznie tych zieleni, trzeba tych kwiatuszków naprawdę całkiem sporo zrobić, żeby one wypełniły teraz całą tą przestrzeń. Pamiętajcie tylko, żeby cały czas trzymać się tej samej strony, czyli od zewnątrz jasne kolory, od środka ciemne. Wówczas te kwiaty będą wyglądały na dobrze pocieniowane, tak jakbyśmy bardzo długi czas nad nimi pracowali. A ta technika jest niezwykle efektowna, wystarczy nauczyć się po prostu odpowiednio manewrować pędzlem i nakładać na niego odpowiednie kolory.
Oczywiście każdy inny kolor można nałożyć, można zrobić wszelkie odcienie. Nie musi to być nic związanego z fioletem, z różem. Możecie zrobić kwiaty od bieli przez na przykład żółć, poprzez jakiś brąz czy pomarańcz. Dobrze jest tylko, gdyby te kolory kontrastowały nieco ze sobą, wówczas te łączenia będą bardziej takie atrakcyjne wizualnie. Myję sobie z powrotem pędzel, który się, tak jak już mówiłam, szybciutko brudzi. I pracujemy teraz już nad tymi kwiatuszkami, które są też niżej. Trzeba uważać czasami na zacieki, jak jest za mokry pędzel, może gdzieś pocieknąć. Ten kwiatuszek będzie taki zwrócony ku dołowi. I pracujemy sobie dalej. Sporo teraz takich w ogóle zwróconych bokiem, niech się pojawi. One będą jeszcze naturalnie wtedy wyglądały. Takie pojedyncze, wystające teraz na tych naszych cieniuteńkich gałązeczkach, które wcześniej namalowaliśmy. I tutaj też troszeczkę niech tych kwiatuszków wychodzi nam, popatrzcie, w tą przestrzeń bardziej zbliżoną na mur. One też tutaj cudownie będą wyglądały, jak takie mgiełeczki przy tym, co tu się dzieje. Teraz jedziemy z tą partią dolną, czyli cały czas manewrujemy, przekręcamy pędzel w taki sposób, aby budować kwiaty w różnych kierunkach. Bukiet jest, jak widzicie, bardzo rozbudowany.
mnóstwo takich drobniutkich tych kwiatuszków delikatnych, gdzieś przebija się na cieniutkich gałązeczkach, niemalże po całym obszarze prawie obrazu. Kwiaty wymagają od nas troszeczkę, kochani, pracy, no ale cały tutaj w tym obrazie właśnie jest ich urok. Niektóre kwiatuszki mogą być przysłonięte przez inne, wtedy będą wyglądały jeszcze bardziej oczywiście naturalnie. Chcę sprawić wrażenie rzeczywiście, że tych kwiatów tutaj jest potężny, piękny bukiet. Tak należy zawsze spojrzeć sobie troszeczkę z pewnej perspektywy, z odległości i wtedy wyraźnie widać, czy kompozycyjnie wszystko już dobrze jest ustawione, czy może jeszcze wymaga gdzieś od nas obraz interwencji, jakiejś dodatkowej plamki, może gdzieś kompozycyjnie brakuje właśnie gdzieś kwiatuszka, czy chociażby małego pączka. Dobrze, jeszcze kilka elementów środkowych w niektórych kwiatuszkach, gdzie mogą się pojawić te niby maleńkie, drobne, popatrzcie, kropeczki, ale jak one wiele tutaj nam dają. Są takim pięknym łącznikiem tak naprawdę pomiędzy kolorystyką, która gdzieś tutaj dookoła się dzieje i tymi fioletami, które przebijają się razem z błękitami przez okno i przez mur. Teraz jeszcze małe, drobne listeczki, które też możemy wykonać analogicznie. Taką samą metodą wachlarzynkową wezmę nieco mniejszy pędzelek, również nylonowy, oczywiście płaski, ścięty i połączę sobie tym razem odrobinę jasnej żółci, zieleni i ciemnej zieleni z czernią na koniec. Sprawdzę, co mi tutaj wyszło. Również taki bardzo ładny, ciekawy odcień i popatrzcie, manewrując tak naprawdę w podobny sposób mogę stworzyć jeszcze dodatkowo kilka pięknych, również naturalnych takich listeczków. Tutaj też niech się pojawią te listeczki jako taka gałązka leżąca. I spróbujemy jeszcze raz. Żółć, jasna zieleń, ciemna zieleń, czerń. I ten sam efekt niech się tutaj jeszcze pojawi w kilku miejscach. Szczególnie tutaj, gdzie wystają nam to, patrzcie, takie jeszcze gdzieś
elementy tego podkładu bardzo ciemnego pod spodem, tak żeby wszystko już pięknie było dograne, dopasowane, żeby nie widać było żadnych jakichś elementów podkładowych w tych miejscach, jak najbardziej możemy stworzyć dodatkowe wypełnienia właśnie listeczków. I tutaj na tych cienkich gałązeczkach też one powinny się nam gdzieś oczywiście pojawiać. Listki oczywiście dużo łatwiej namalować od samych kwiatuszków, bo to są jakby takie pojedyncze zupełnie płateczki. No dobrze. Moi kochani, myślę, że na tym etapie możemy skończyć już nasz obraz. Mam nadzieję, że popracujecie sobie wieloma ciekawymi technikami i stworzycie ten sympatyczny, taki rustykalny właśnie klimat ściany starego domu z drewnianym oknem, pięknym garnkiem, takim, który stanowi tutaj donicę i oczywiście subtelnymi na tym delikatnymi, naturalnymi kwiatami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę dzisiaj i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.